Ostatnio w komentarzach zadaliście wiele pytań dotyczących m.in. rynków nieruchomości w małych miejscowościach. Częściowo zarzucacie nam, że nie omawiamy tych rynków, ale też jesteście ich ciekawi, zwłaszcza w kontekście sytuacji demograficznej. I o tym będzie m.in. w tym filmie, ale też będzie trochę szerzej, bo pokażę kontekst skali budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, pisz pytania, dziel się uwagami. Pamiętajcie jednak, że gdy piszecie uwagi, to po prostu podawajcie nazwę miejscowości, o której piszecie, bo wtedy te wiadomości mają wartość również dla innych osób korzystających z naszego kanału i czytających te komentarze. Przy okazji przypominam, że na stronie cement24.pl te same audycje znajdziecie na przykład wzbogacone o wykresy w formie statystycznej, o dodatkowe informacje, a znajdziecie tam również kursy obrotu nieruchomościami. No i teraz przechodząc do Waszych pytań, takie podstawowe pytanie, przykład właściwie pytania, to jest proszę o materiał na temat ryzyka inwestycyjnego zakupu mieszkania w takich miastach jak Łódź i Radom. Ostatnio głośno jest o sytuacji, w której Radom w ciągu 30 lat traci 70 tysięcy mieszkańców. Czy mieszkania w Radomiu staną się niesprzedawalne? Dodam od razu, że podobnych pytań o różne inne miasta zadaliście wiele, ale może najpierw warto się spojrzeć na to, co dzieje się na budowach mieszkań i pokażę Wam wykres, który pokazuje liczbę budów mieszkań, które zostały rozpoczęte w poszczególnych latach, przy czym zwróćcie uwagę, że za 2024 rok dane są tylko do września i na tym wykresie te słupki niebieskie oznaczają ogólną liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto. Ta łamana linia żółta to są mieszkania budowane na sprzedaż lub wynajem, w uproszczeniu pewnym mówiąc tak zwane mieszkania budowane przez deweloperów. Ten czerwony łamaniec oznacza liczbę mieszkań budowanych indywidualnie. Są to najczęściej domy jednorodzinne, chociaż niekoniecznie, ale taka jest tego wymowa. Dodam od razu dla tych, którzy chcą obserwować ten wykres i są bardzo uważni, że obie linie się nie sumują do ogólnego wyniku, dlatego że pominąłem pozostałe formy budownictwa, czyli na przykład budownictwo spółdzielcze, czy też zakładowe, a zrobiłem to dlatego, że i tak ta linia byłaby na poziomie poniżej 10 tysięcy, czyli można by powiedzieć, że pełzałaby po osi X, czyli w zasadzie to budownictwo nie ma większego znaczenia dla naszego rynku mieszkaniowego. Jest to oczywiście wykres dla całej Polski, ale on pokazuje pewne istotne rzeczy. Otóż zwróćcie uwagę, że ostatnim rokiem, w którym liczba budów, mieszkań tych wykonywanych indywidualnie była większa od tego, co robią deweloperzy, to był rok 2014. Potem przez jakieś 3 lata jeszcze te liczby były zbliżone, a potem nastąpił rozjazd. I ten rozjazd staje się coraz większym, można powiedzieć, co pokazuje, że ta forma budowania mieszkań coraz bardziej staje się formą dominującą w Polsce. A jak powiedziałem, inne formy budownictwa zorganizowanego, czyli innego niż to indywidualne, czyli na przykład budownictwo spółdzielcze lub zakładowe, praktycznie u nas nie istnieją lub istnieją w niewielkiej skali, ale to jest, tak można powiedzieć, na granicy błędu statystycznego. Te wskaźniki troszeczkę korespondują z Waszymi pytaniami o małe miejscowości, bo w małych miejscowościach budownictwo deweloperskie nie osiąga wielkich sukcesów. Dlaczego? Tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną informację. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce obiektem transakcji
obrotu nieruchomością mieszkalną polegającą na jej sprzedaży jest nieco więcej ponad 2% liczby ogólnej nieruchomości mieszkalnych w Polsce, no co oznacza, że taką nieruchomością obraca się około raz na 50 lat, można powiedzieć, a to oznacza, że chyba raczej nieczęsto. I teraz już wiadomo, dlaczego w małych miejscowościach niekoniecznie chcą istnieć deweloperzy. Ja tu pomijam jakieś takie mniejsze miejscowości, które są wyjątkiem, bo to są jakieś kurorty, miejsca, gdzie warto budować mieszkania na sprzedaż, bo tam przyjeżdżają jacyś turyści albo jacyś inwestorzy, którzy koniecznie tam chcą mieć swoje drugie mieszkanie. Ja mówię o takich typowych miejscowościach małych. No i jak ma działać deweloper, jak ma działać bezpiecznie, podkreślę to słowo bezpiecznie, deweloper na rynku, na którym w ciągu roku jest może maksymalnie kilkadziesiąt transakcji. Przecież dla takiego dewelopera jakiekolwiek zawahanie rynku oznacza koniec jego egzystencji. To jest problem deweloperów. Dlatego właśnie deweloperzy skupiają się głównie w większych miastach. A to budownictwo indywidualne, no cóż, oczywiście istnieje również w większych miastach, ale też bardzo często realizowane jest w przypadku tych dużych miast w takim obwarzanku gmin wokół tych dużych miast, dlatego że tam po prostu ziemia jest tańsza, a jednocześnie dojazd jest w miarę możliwy w rozsądnym czasie. Jednocześnie wiemy też, a przynajmniej powinniśmy znać prognozy demograficzne dla całej Polski, które mówią o tym, że nasz kraj będzie się wyludniać. Oczywiście to może się zmienić, to są tylko prognozy. Może nagle nastąpić jakiś napływ migrantów, imigrantów do Polski, albo nagle w Polsce zacznie się rodzić więcej dzieci. Ale tak naprawdę to te ostatnie dane pokazują, że te kilka lat temu sporządzone przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficzne, które pokazywały wariant optymistyczny, średni i taki pesymistyczny, nawet ten optymistyczny był zawsze ujemny, to znaczy spadek ludności nam groził, to w tej chwili ostatnio zdaje się, że znajdujemy się na progu lub nawet trochę poniżej wariantu pesymistycznego, czyli to oznacza, że nas ubywa coraz bardziej. I nie mówią tutaj tylko o urodzeniach, ale także o tym, że napływ migrantów do Polski niekoniecznie rekompensuje nasz ubytek naturalny. I teraz możemy wrócić do tej prośby dotyczącej materiału na temat ryzyka inwestycyjnego zakupu mieszkania w takich miejscowościach jak Łódź i Radom i ja dodam inne miejscowości, które podlegają wyludnieniu. Warto najpierw jeszcze zwrócić uwagę na to, co jest przyczyną takiego wyludniania się danych miejscowości. I tak naprawdę przyczyną tego wyludniania, główną przyczyną jest brak dobrej pracy w danym miejscu, bo ludzie chętnie mieszkają tam, gdzie mają pracę. Nie będą mieszkali w miejscu, w którym nie mogą pracować. To jest przyczyna główna. Inne przyczyny są takie, właśnie o których wspomniałem, na przykład, że w tych większych miastach obserwuje się wynoszenie się ludzi na peryferia, dlatego albo, że chcą te budować domy, albo dlatego, że po prostu w tych peryferyjnych, okolicznych gminach mieszkania są znacząco tańsze niż w samej tej miejscowości i po prostu oni wolą tam mieszkać. I ten ruch to widać nie tylko w Polsce, ale również na zachodzie Europy i tam nawet trochę mocniej niż u nas. Pytanie o to ryzyko inwestycyjne również powinno dotyczyć, w jakim okresie rozważamy to ryzyko. No bo jeśli myślimy o inwestycji, która ma jakiś taki horyzont roku, 2, 3, to niekoniecznie musimy się przejmować tą demografią. Natomiast jeżeli myślimy o inwestycji, która ma dłuższy, wieloletni horyzont, no to o tej demografii już trzeba pomyśleć bardzo mocno. I trzeba też pamiętać o jeszcze jednym składniku. Otóż w każdej miejscowości zawsze są jakieś nieruchomości mieszkalne, które wypadają z tego rynku z uwagi na swój stan, na przykład techniczny. Po prostu to są nieruchomości, które będą
wyburzane, dlatego że są w złym stanie technicznym, no albo dlatego, że tam ma być zbudowane coś nowego. Ale tak naprawdę udział tych nieruchomości nie jest jakiś szczególnie ogromny w ogólnej liczbie nieruchomości mieszkalnych znajdujących się w Polsce. Czyli jeżeli ktoś chce ocenić ryzyko inwestycyjne w danej miejscowości, no to powinien wziąć pod uwagę ogólne trendy demograficzne oraz też zastanowić się, czy dana nieruchomość ma jakieś szanse na przyciąganie kolejnych mieszkańców, czy też raczej będzie tą miejscowością, z której mieszkańcy uciekają. I tutaj właśnie wracamy do tych miejsc pracy. I zwróćcie jeszcze uwagę na istotny aspekt. We wielu miejscowościach jest coś takiego jak jakiś dominujący dział gospodarki, dominująca branża. Na Śląsku będą to na przykład kopalnie. Gdzieś tam może być nauka, przemysł, cokolwiek innego. Ale jeżeli już powiedziałem słowo przemysł, to warto się również zastanowić, jaki przemysł i wejść w to bardziej szczegółowo. Na przykład Warszawa jako miasto, a w zasadzie jako miasto plus te wszystkie miejscowości podwarszawskie, jest drugim okręgiem przemysłowym w Polsce, ale ma jedną ważną cechę. Ten przemysł zlokalizowany w Warszawie i w jej okolicach jest bardzo zróżnicowany. Bardzo często jest to nowoczesny przemysł, ale są to różne gałęzie tego przemysłu. A jeżeli w jakimś rejonie mamy monokulturę danej formy przemysłu, no to wiadomo, że odporność na stres, czyli na upadek danej branży, w takiej miejscowości jest znacznie mniejsza niż tam, gdzie jest dywersyfikacja różnych gałęzi przemysłu. No i wiemy też, że Warszawa nie tylko przemysłem stoi, bo jest tu administracja, kultura, nauka itp. itd. Zatem, jeżeli chcecie ocenić perspektywę inwestycyjną i ryzyko inwestycyjne jakiejś miejscowości, no to spójrzcie się, czym ona przyciąga lub chce utrzymać swoich mieszkańców. Jeżeli w tej miejscowości jest monokultura i taka dominacja jednej, jedynej branży, albo przynajmniej jednej, jedynej branży, no to ryzyko inwestowania w takiej miejscowości jest z natury większe niż tam, gdzie jest właśnie takie rozproszenie, dywersyfikacja. Proszę o wybaczenie, że nie będę umawiał tu każdego miasta po kolei w Polsce, bo tych miast, miejscowości jest dużo. Ponadto każdy z Was ma inną strategię inwestowania. Jedni chcą inwestować w miarę krótko, chcą kupić mieszkanie i sprzedać je od razu jak najszybciej, co ostatnio jest trudniej zrobić z zyskiem, no bo przypominam, że fliperzy bardzo łatwo zarabiali wtedy, kiedy rynek szedł w górę, a teraz z tym jest pewien problem, przynajmniej na razie. Natomiast są też tacy, którzy chcą inwestować długofalowo w różne nieruchomości. No i to jest nie sposób dać tutaj każdemu z Was taką szczegółową radę. Najprostszą rzeczą jest tak, spójrz się na miejsce, w którym chcesz inwestować i oceń, na jak długo chcesz inwestować i pomyśl, czy Twoja inwestycja ma szansę zwrotu szybko, wtedy inwestuj w jakieś szybkie transakcje, albo też pomyśl, aha, ja tutaj mogę kupić mieszkanie i będę zarabiał na jego wzroście wartości przez ileś lat, ale ponadto będę brać dobre pieniądze z tytułu otrzymywania czynszu za to mieszkanie, bo ludzie tutaj będą chcieli wynajmować mieszkanie. Musisz to ocenić, musisz też patrzeć. Dziś szczególnie, jeżeli chcesz kupować jakieś nieruchomości na rynku wtórnym, to zalecam zwrócić uwagę na to, aby patrzeć się na energożerność tych budynków. Ja wiem, że w Polsce nie ma jeszcze klas energetycznych oznaczonych literowo, co sprawia pewną trudność, ale też w audycjach wcześniejszych już kilka razy mówiłem i pokazywałem Wam nawet dane takie, z których wynika, że nabywcy coraz bardziej zwracają uwagę na tę energożerność. I na przykład też jest taka sytuacja, że gdy
jest jakiś ogólny trend nieruchomości, zmian cen, czy to w górę, czy w dół, no to dużo lepiej, czyli na przykład przy spadkach mniej spadają albo bardziej rosną ceny tych mieszkań energooszczędnych, a te energożerne cieszą się coraz mniejszą popularnością. Są to dane bardzo dobre, na przykład z rynku niemieckiego, gdzie oni to mocno badają, ale dokładnie będzie tak samo w Polsce. Nie ma takiej opcji, żeby było inaczej. Przy okazji dodam też, że prosiliście o odcinek o prognozie, o ile procent mogą spaść ceny za metr kwadratowy nieruchomości w największych miastach, na przykład w ciągu roku, nominalnie lub realnie, a także jak to może być w innych miastach. No ale nagranie takiego odcinka jest, powiedziałbym, dosyć trudne, bo byłoby to troszeczkę wróżenie z fusów. A dlaczego byłoby to wróżenie z fusów? No, w tej chwili widzimy, że przybywa ofert z rynku wtórnego. To widać na portalach internetowych, coraz więcej ofert. Widać też z wykresu, który pokazałem, że rozpoczęto całkiem sporą liczbę budów i niektórzy deweloperzy działają tak jeszcze z bezwładnością i po prostu dużo budów rozpoczynają, co oznacza, że podaż mieszkań może rosnąć, ale jak reaguje popyt? Obecnie popyt jest, no może nie najgorszy, nie jest na pewno tak dobry jak pod koniec programu Bezpieczny Kredyt 2%, ale ten popyt nadal istnieje. I mówienie o tym, że nic się nie dzieje, to jest lekka przesada. Po prostu dzieje się znacząco mniej niż wtedy. Stopy procentowe, cóż, stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej mówi, że nie będzie tych stóp procentowych obniżać, ale zobaczymy, co będzie dalej, bo widać, że inflacja nie jest na najbardziej oczekiwanym przez Radę Polityki Pieniężnej poziomie, ale widzimy też, że te wysokie stopy procentowe, to w ostatniej audycji pokazywałem, wpływają również na naszą gospodarkę, na produkcję, na handel. No i nie można trzymać ortodoksyjnie wysokich stóp procentowych po to tylko, żeby walczyć z inflacją, gdy można przy okazji zarżnąć gospodarkę. Przynajmniej tak ja sądzę, że tak być nie powinno. Czy zostaną uruchomione jakieś programy dotowania dopłat do kredytu, czy innej pomocy kupującym, albo może wreszcie będą programy wspierające budujących? Tego nie wiem, bo co do pomocy w uzyskiwaniu kredytów i dopłat, no to jest spory spór, a co do pomocy w budowaniu, to jakoś nie bardzo słychać. No ale decyzje polityczne mogą zapaść w każdej chwili i niestety nasz rynek nieruchomości podlega mocnym oddziaływaniom polityków. Ten spadek zainteresowania ze strony popytu obserwowany obecnie jest właśnie wynikiem braku takich sztucznych działań, ale kto nam zaręczy, że te działania nie nastąpią? Ponadto taka perspektywa roku, 12 miesięcy dla rynku nieruchomości to nie jest jakaś długa perspektywa. Jeżeli sobie przypomnicie na przykład poprzednie takie zatrzymania rynku, to te okresy spadków trwały kilka lat. A spadek ten, w zależności od miejscowości, kręcił się mniej więcej koło wartości kilkunastu procent. A jak będzie teraz? No, gdyby nie było jakichś szczególnych inwestycji, to należy się liczyć ze spadkami nieruchomości, które będą następowały sukcesywnie, ale mogą być zatrzymane czy też złagodzone na przykład naturalnym obniżeniem stóp procentowych i po prostu zwiększeniem dostępności kredytu. A zgodnie z tym, od czego rozpocząłem audycję, czyli o takim podziale na miejscowości, do których ludzie chcą się sprowadzać i miejscowości, z których ludzie chcą emigrować, widać, że im więcej wody w Wiśle upłynie z czasem, po prostu niektóre miejscowości będą bardziej szły w górę, a inne wcale nie muszą iść w górę, mogą iść trochę w górę, albo mogą spadać, mimo że w innych miejscowościach ceny rosną. Po prostu musicie pamiętać, że rynek nieruchomości mieszkalnych jest rynkiem wyjątkowo lokalnym. Nie da się przenieść mieszkania z jednego miejsca do drugiego. Jeżeli mam pracę w miejscowości X,
to chcę mieszkać w tej miejscowości X albo tuż pod tą miejscowością X z łatwym dojazdem. I jeżeli nie mam pracy w miejscowości Y, to nic mnie nie zmusi do tego, żebym mieszkał w tej miejscowości. To duże uproszczenie, ale tak to mniej więcej wygląda. Dlatego jeżeli chcecie inwestować i oceniacie ryzyko inwestycyjne i chcecie inwestować w trochę dłuższym terminie, to oceniajcie realnie perspektywy danej miejscowości. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, subskrybuj ten kanał. Zapraszam również na stronę symon24.pl, gdzie znajdziesz szkolenia, ale także te audycje wzbogacone o dodatkowe wykresy. Pisz nam koniecznie w komentarzach swoje opinie o rynku, podając również miejscowość, nazwę miejscowości, której ta opinia dotyczy. No i cóż, trzymajcie się.